zastanawialiście się kiedyś, jakie fryzury zdobiły głowy bohaterów pana Tadeusza? Do wyboru mamy bardzo wiele postaci. Tadeusza i Zosię, światowego hrabie, czy hołdującego tradycjom wojskiego. O jego wąsie możecie posłuchać w jednym z naszych wcześniejszych filmików. Tym razem jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na postać raczej pomijaną, a wręcz niezauważaną. W księdze pierwszej pojawia się opis Podczaszyca, czyli syna Podczaszego. Był to urzędnik, który na dworze zarządzał piwnicami i kosztował napoje przed podaniem ich władcy. Jak dowiadujemy się z tekstu epopei, ów Podczaszyc przyjmował różne tytuły i wdziewał odpowiednie stroje, wzorując się na francuskiej modzie. Jednym z elementów jego wizerunku, prześmiewanym przez wspomnianego już we wcześniejszych odcinkach Podkomorzego, była peruka. Widział ją tak. Sam Podczaszyc, jaki był, opisywać długo. Dosyć, że się nam zdawał małpą lub papugą w wielkiej peruce, którą do złotego runa on lubił porównywać, a my do kołtuna. Kołtun kojarzył się wtedy ze zbitym kłębem włosów na głowie, a kołtunienie spowodowane było zaniedbaniem i niemyciem włosów. Choć kiedyś o jego powstanie nie podejrzewano braku stosownej higieny, a czarownice. Co więcej, kołtuny nazywane były polskimi. Nawet łacińska nazwa kołtuna brzmi plica polonica, czyli właśnie polski zawijaniec. Co ciekawe, uważano kiedyś, że kołtun to choroba zakaźna i wiązano go z różnymi dolegliwościami. Od reumatyzmu, aż po klątwę rzuconą przez zawistnego sąsiada czy czarownicę. Opis ten zmusza nas do zastanowienia się, jak wyglądać mogła toaleta, ale także przypomina, jak ważne jest dbanie o naszą fryzurę. My oczywiście na kołtuny polecamy raczej grzebienie i gorąco zachęcamy do dbania o swoje włosy. Świetnym pomysłem na ćwiczenie małych rączek jest nauka zaplatania warkocza. Zanim jednak pozwolimy naszym muzealniakom dotknąć prawdziwych włosów, lepiej poćwiczyć na lalkach lub na naszej maszynce do warkoczy. Potrzebujemy do tego nożyczki, kawałka starego materiału, który potniemy na paski. Fajnie, gdyby materiał był ciekawy w dotyku. Możemy wykorzystać na przykład stare t-shirty. Spinacze. Możecie wykorzystać takie do zawieszania bielizny albo do trzymania papieru. Kawałka tektury. Dodatkowo można użyć makaronu lub inne ozdoby do zawieszenia na tkaninie. Ja wykorzystam spinki i żabki. Z materiału wycinamy paski zbliżonej długości i szerokości. Nie musi być dokładnie od linijki. Im więcej różnorodności, tym lepiej. Paski materiału przyczepiamy spinaczami do kartonu tak, aby było stabilnie. Młodsze dzieci mogą ćwiczyć małą motorykę, zaplatając prosty warkocz. Starsze dzieci mogą próbować wykonać trudniejsze wiązania. Aby było ciekawiej, możemy wykorzystać do ozdobienia koraliki albo spinki.